Okay. Good evening. Dobry wieczór. 2 hours ago, I was at the airport. 2 godziny temu byłem na lotnisku. So, Andre makes sure that we work when we're here. Także Andrzej tutaj zapewnił to, że będziemy tutaj pracowicie spędzać czas. When we were planning this trip back, he asked what some of the things were that we wanted to do, and we said we want to see as many people as we can because Także kiedy planowaliśmy ten weekend, to stwierdziliśmy, że chcemy spotkać tak dużo ludzi, jak to jest możliwe, because for all of us in this battle in the world, ponieważ wszyscy w tej bitwie, która toczy się na świecie, we can't slow down nie możemy zwolnić and allow all of the challenges in our world i pozwolić, żeby te wszystkie wyzwania, które świat przed nami stawia, take over and take away by nas przejęły i by nas zabrały. This beautiful world that God created for us. Od tego pięknego świata, który Pan Bóg dla nas stworzył. Now I start by talking about not slowing down. A teraz rozpocznę od tego, by mówić, jak nie spowolnić. But I wrote a book about slowing down. Ale napisałem książkę o tym, w jaki sposób nie zwolnić. So I really do speak from knowledge of how hard it is for us to slow down. I będę mówił z takiego punktu, w którym naprawdę wiem, jak trudno jest nam nie spowolnić. So I'm going to begin Kiedy zaczynam, as we begin, we're going to talk about this book. Będziemy dzisiaj mówić na temat tej książki. Much fancier than the one in English. Tej książki, która jest trochę ładniejsza od tej angielskiej. It's a pretty good artist, I think. Dobry grafik to stworzył. Although I showed this to my grandkids, kiedy pokazałem to moim wnukom, and they said, "You look scary in this picture." Kiedy moje wnuki popatrzyły na tę książkę, to powiedziały, no wyglądasz starzej na tej książce. So as we begin in the very beginning of the book. Kiedy zaczynamy od takiego początku naszej książki, it says, I've never been so lost, yet so found. I've never felt so free, yet so bound. Nigdy nie byłem tak zgubiony, żeby się nie znaleźć, i nigdy nie byłem tak wolny, by nie być związanym. Never felt such extreme joy in the midst of such pain. Nigdy nie czułem tak ekstremalnej radości w środku bólu. Never felt the heat of the sunshine or the intensity of the rain. Nigdy nie czułem się jak w kapeluszu słonecznym w środku intensywnego deszczu. Lepiej skorzystać z tłumaczenia, które jest tu już gotowe. Just the introduction. Introduction. Very beginning. Także przeczytam to. Tak odnaleziony w mym zagubieniu nigdy nie czułem się jeszcze i takiej wolności nie doznawałem, będąc okowów jeńcem. Takiej radości wcześniej nie znałem pośród takiego cierpienia i ciepła słońca nie odczuwałem i deszczowego strumienia. Nigdy też takiej siły nie miałem pośród tak wielkiej słabości. Czemuż więc w wirze zaciętej walki nie odnajduję cichości? Tak odnaleziony w mym zagubieniu nigdy się jeszcze nie czułem. Pomóż mi, Boże, w mojej potrzebie odnaleźć pewny przyczółek. Let me ask you a question. Pozwólcie, że zadam pytanie. How many of you have been on a retreat? Jak wielu z was było na rekolekcjach? W ogóle? Tak. W życiu? Ever in world. Ever. Ever, yeah. Ever. Yes. Okay, Tak. good. How many of you ever went on a retreat and you didn't want to go?
A jak wielu z was było na takich rekolekcjach, na które nie chciało pojechać? Somebody kind of pushed you to get you to go. Ale ktoś was wypchnął, żeby na te rekolekcje pojechać. Nie, sam się zdecydowałem w końcu. I decided myself, but it was... I went on a men's retreat last year about March or April. W zeszłym roku około marca, kwietnia byłem na rekolekcjach dla mężczyzn. And 13 times, 13 different, they had that retreat twice a year, 13 times a few different men asked me to go on the next retreat. I 13 razy, ponieważ te rekolekcje odbywają się 2 razy w roku, 13 razy różni mężczyźni zapraszali mnie, żeby przyjechać na te rekolekcje. My wife Rose, who's sitting in the back, Moja żona Róża, która siedzi tu z tyłu, is one of the leaders for the women's retreat that's just like the men's. prowadzi takie rekolekcje dla kobiet, podobne jak te dla mężczyzn. And she asked me probably 50 times. I ona prosiła mnie prawdopodobnie 50 razy. So I asked the men, how many men don't like when your wife keeps asking you things again and again and again? I chciałem zapytać was, drodzy panowie, jak wielu z was lubi to, żeby żona tak prosiła i prosiła w kółko was o coś? Żaden. No one wants, no one like this. Yeah, because most guys would not. Yeah, we would not. I'll even admit that I am, and my wife's sitting here, but I'm standing way back here when I say that. So. Ja wprawdzie żona tutaj siedzi i słucha, ale stoję dość daleko od niej, więc mogę powiedzieć. But sometimes, ale tak jest czasami, when God's calling us, kiedy Bóg nas powołuje, He sends a message through different messengers. Przesyła nam wiadomość przez różne osoby, przez różnych przekaźników. So sometimes it would be your wife. Czasami może to być twoja żona. Sometimes it'll be another man who knows that that's just what you need. A czasami może to być inny mężczyzna, który wie właśnie, że tego potrzebujesz. Because when we go on retreat, ponieważ kiedy idziemy na rekolekcje, it's there that everything around us stops. To jest taki czas, kiedy wszystko, co się kręci wokół nas, się zatrzymuje. And there we find God. I wtedy jesteśmy w punkcie, w którym możemy znaleźć Boga. So sometimes even whether we want to go or don't want to go, czasami niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy pójść, after we're there for a day or two, a po takim byciu na rekolekcjach dzień albo 2, we slow down, zwalniamy, experience God in a very powerful way. I doświadczamy Boga w niesamowicie mocny sposób. And then we don't want to go back home. I wtedy nie chcemy wracać do domu. Because when we're there, we feel God's love. Ponieważ kiedy jesteśmy tam, czujemy miłość Boga. We experience His mercy. Doświadczamy miłosierdzia. And we also experience the fellowship. I doświadczamy braterstwa, wspólnoty. So when it's time to leave, we don't want to go back to that busy world. I kiedy jest czas, żeby wyjeżdżać, nie chcemy wracać do tego zakręconego świata. That world where we say God is first. I mówimy w takim światowym porządku, że Bóg jest pierwszy. Our family is second. A nasza rodzina jest druga. And our work and everything else is third. A nasza praca i wszystko reszta jest trzecie. But the truth is, when we go back to the world, ale prawda jest taka, że kiedy wracamy do świata, our work and everything else is first. Wszystko inne, włącznie z pracą, jest pierwsze. We try to fit our family in the best we can. Ponieważ chcemy wykarmić naszą rodzinę najlepiej jak umiemy. And we give God this much time that's left over. Maybe just by going to mass. Bogu dajemy taki malutki skrawek czasu, może poprzez pójście na mszę. Many times we think that we're spending our life seeking God. Sorry? We think we're spending our lives seeking God. Często myślimy, że spędzamy nasz czas szukając Boga. But it's actually God who's seeking us. Ale tak naprawdę w tym czasie to Bóg nas szuka.
God's there everywhere. Bóg jest obecny tutaj wszędzie And he uses his messengers, i you używa, and you and you, i używa tych przekaźników, ciebie, ciebie i ciebie, to invite someone else to join you. by zaprosić kogoś jeszcze, by dołączył się do ciebie, do was. So the next time someone says, you need to take this time, they say take this time for yourself. Więc następnym razem ktoś powie, potrzebujesz tego czasu dla siebie, They mean you need to take this time with God. to znaczy potrzebujesz spędzić ten czas z Bogiem, Because it's God calling through that person. ponieważ Bóg powołuje ciebie przez tą osobę. In fact, we heard the phone ring in the back, Kiedy słyszymy telefon, który dzwoni gdzieś z tyłu, and he may have been calling one of you. może właśnie dzwoni do kogoś z was. Or I forgot to turn my phone off. Albo może zapomniałem wyłączyć swój telefon. Okay. So let's take a look at what the book is about and what retreat to success means. I teraz popatrzmy na to, o czym jest ta książka i co znaczą te rekolekcje dla sukcesu. This is the second book that I wrote. To jest druga książka, którą napisałem, This was the first one, Seeds of Success. a Ziarna sukcesu to jest pierwsza, którą napisałem. And in this book, I w tej książce we wrote about our journey from success to significance. I w tej książce piszemy o naszej podróży od sukcesu do znaczenia. That just means figuring out what it is that matters most in life. I to jest to, co się dzieje przez większość naszego życia. We spend so much of our lives chasing after the wrong things. I spędzamy tak dużo czasu zabiegając o złe rzeczy. And when we finally achieve those goals, I kiedy osiągamy już ten cel, it's never enough. nigdy nie jest wystarczający. No matter how much money you make, Niezależnie od tego, ile pieniędzy zarobisz, no matter how big your house is, niezależnie od tego, jak duży masz dom, how nice your car is, jak piękny masz samochód, how much money you have in the bank, jak dużo pieniędzy masz zgromadzone w banku, it's still never enough, is it? ciągle jest niewystarczający. And then you wake up one day I kiedy pewnego dnia się budzimy and you look around i patrzymy dookoła and everything that mattered most i wszystko to, co znaczy najwięcej, is gone. odchodzi, ucieka. Our kids are only with us for a short time. Nasze dzieci są z nami przez bardzo krótki czas. God entrusts His children to us. Bóg powierza nam swoje dzieci. We have them for just a few years. Mamy je przez te kilka lat. We hope to raise them in the faith Mamy nadzieję wychować je w wierze, and then send them out in the world a potem posłać je do świata. and pray that they don't mess up as much as we did. I modlić się o to, żeby nie popsuły tak dużo, jak myśmy popsuli. But there is a better way. Ale jest lepsza droga. And the better way I ta lepsza droga to is to know that they're right there in front of us. wiedzieć, że dobro jest przed nami. And we should answer God's call I powinniśmy odpowiedzieć na Boże wezwanie. for men to be the best husbands we can be, Dla mężów, by być najlepszymi mężami, jakimi możemy być. for wives to be the best wife they can be, Dla żon, żeby były najlepszymi żonami, jakie mogą być. and for mother and father to be the best parents they can be. I dla ojców i matek, żeby byli najlepszymi rodzicami, jakimi mogą być. So we wrote that book for that reason, to speak about what's most important in life. Więc tą książkę napisaliśmy po to, by powiedzieć, pokazać, co jest najważniejsze na świecie. And then we wrote this book I wtedy napisaliśmy drugą książkę, tą, to help us answer this important question. po to, by pomóc nam znaleźć odpowiedź na takie ważne pytanie. And it's the question that all of us have
from the time we're small children. I to jest pytanie, które każdy z nas nosi w sobie od dzieciństwa. And we ask it in many different ways. I zadajemy je w przeróżny sposób. But it sounds like this. A ono brzmi w ten sposób. Why am I here? Dlaczego tutaj jestem? So, in the business world, sometimes they call that your purpose. W świecie biznesu czasami mówimy, że istniejemy tu dla jakiegoś celu. But we know it's what God is calling you to. Ale my wiemy, że to jest to, do czego Pan Bóg nas powołuje. How many of you know what your purpose is? Jak wielu z nas wie, jaki ma cel? How many of you have had it changed several times in your life? A jak wielu z nas zmieniło ten cel kilka razy w życiu? How many of you needed it to change a few times in your life? A jak wielu z nas potrzebowało zmienić ten cel kilka razy w życiu? So what we'll look at, To, na co patrzymy? it is true that we think we know, To, co jest prawdą, to my myślimy, że wiemy, but we don't get the final answer ale nie znajdujemy ostatecznej odpowiedzi. until we stand face to face in our final hours. A dopóki nie stajemy twarzą w twarz z ostatnimi godzinami naszego życia. And hear these words. I tu na świecie Well done, good and faithful servant. możemy usłyszeć: dobrze, sługo dobry i wierny. I don't want to wait until I find out whether I'm going to hear those words. Ja nie chcę czekać, aż będzie ten czas, kiedy mogę usłyszeć te słowa. So I want to keep seeking the answer to that question. Więc poszukuję aktywnie odpowiedzi na to pytanie. So how do we discover our purpose? Więc jak rozpoznajemy ten cel? First, we have to take a look at and understand the talents or gifts that we have, that we've been given by God. Więc po pierwsze musimy rozpoznać talenty i dary, które mamy, które dostaliśmy od Boga. If there's something that you're good at, Jeśli jest coś, w czym jesteś naprawdę dobry, some gift that you have, it's a gift from God, jeśli są jakieś takie dary, w które wiesz, że są od Boga, and God gives you the exact gift that you need i Bóg daje ci dokładnie takie dary, jakich potrzebujesz, to live out your purpose. żebyś żył dla swojego celu. But oftentimes, A często tak jest. we wish we had a different gift Chcielibyśmy mieć inne dary, rather than use the gift that we have. zamiast używać tych darów, które dostaliśmy. We were downstairs just a little while ago in prayer, Byliśmy na dole przed chwilą, by się pomodlić, and I would give anything if I could sing like that. i chciałbym wiele oddać, żeby móc śpiewać tak jak oni. But God gave me a different gift. Ale Bóg dał mi trochę inne dary. So instead I raise my hands Więc zamiast podnosić ręce and listen to the sweet music of others i słuchać słodkiej muzyki innych, pour through me. przepływa przeze mnie. Because if I were singing, Ponieważ gdybym się modlił, gdybym śpiewał, everyone would leave. wszyscy by uciekli. But someone many years ago, Ktoś przed laty, when I was speaking to a group larger than this, kiedy przemawiałem do trochę większej grupy niż tutaj dzisiaj, and I shared the story of wishing that I could sing, i dzieliłem się tą historią, że chciałbym móc tak śpiewać, came up to me after I was done speaking, przyszedł ktoś do mnie po tym, jak skończyłem mówić, and she said, i ona powiedziała: "Who told you you couldn't sing? kto ci powiedział, że nie możesz śpiewać? Because you sang to me today when you spoke." Ponieważ śpiewałeś do mojego serca dzisiaj, kiedy mówiłeś, Because we're all called to make sweet music, ponieważ wszyscy jesteśmy powołani do tego, by tworzyć słodką muzykę, but we're called to make that music in different ways. ale tę muzykę tworzymy w różny sposób. When you think of King David, Kiedy pomyślicie o królu Dawidzie, what was his gift?
Jakie było jego obdarowanie? He's a great warrior. A był wspaniałym wojownikiem. Jak śpiewał. But sing well in dance. He also, we spend so much time looking at David the warrior. Dużo czasu spędzamy patrząc na Dawida jako na wojownika. But David was a musician. Ale on był muzykiem. And the Bible says he made sweet music. I Biblia mówi o tym, że grał słodką muzykę. So men Więc mężczyzna are called to be warriors, jest powołany do tego, by być wojownikiem, but not called to be warriors like this, ale nie po to, by walczyć w ten sposób, but called to be warriors who make sweet music. ale być takim wojownikiem, który produkuje słodką muzykę. Because it's through that sweet music Ponieważ poprzez tą słodką muzykę that we can change the lives of others. możemy zmieniać życie innych ludzi. So I ask all of you Więc zapraszam wszystkich was, during your prayer time by w waszym czasie modlitwy to listen słuchać. for what God is calling you to Słuchać tego, do czego Bóg ciebie zaprasza and ask what is your sweet music. i pytać, co jest moją słodką muzyką. So first we try to discover what our gifts are, what our talents are. Więc po pierwsze chcemy odkryć, jakie są nasze talenty i dary, But if we just look at that, ale kiedy popatrzymy na to, we don't have the full picture. to nie widzimy jeszcze pełnego obrazka. When I was growing up, I was really good at sports. Kiedy wzrastałem, byłem naprawdę dobry w sporcie. I could run fast. Mogłem biegać szybko. I could throw a ball far. Sorry? I was good. Byłem dobry. You get that one? But I'm 64 years old, Ale teraz mam 64 lata, so I don't think God's calling me to be a good football player. i nie sądzę, żeby dzisiaj Bóg chciał, żebym dobrze grał w futbol. Raczej nie. So I'd be the oldest one ever. Chyba byłbym najstarszym graczem. But some of that is part of the story, Ale coś tutaj jest częścią tej historii, which is why it takes you to the second co bierze nas do drugiego klucza. because first we look at our gifts that we have, Po pierwsze patrzymy na dary, które mamy, and second we look at our life stories. patrzymy na historię naszego życia. All of you have a story, don't you? Wszyscy mamy takie historie, prawda? The great thing, as I've traveled all over the U.S. and last year all over Poland with men's groups, hearing so many men's stories. Kiedy podróżuję bardzo dużo po Stanach Zjednoczonych, a ostatnio też do Polski, słyszę tyle historii męskich. All of our stories help to make us not just who we are today, I wszystkie te historie przetwarzają nas, żebyśmy nie byli tacy, jak byliśmy, but those stories prepare us for what God's calling us to in the future. ale te historie przygotowują nas do tego, do czego Bóg powołuje nas w przyszłości. So if you look at your gifts Więc jak popatrzysz na swoje dary and look at your life stories, i popatrzysz na swoje historie życiowe, you know what you're being prepared for. Poznajesz, do czego Pan Bóg cię przygotowuje. But we're still so busy even with those two things Ale ciągle jesteśmy tak zajęci z tymi dwoma rzeczami, that even if God was shouting the answer to us, więc nawet jeżeli Bóg wykrzyczy nam tą odpowiedź, we're moving so fast we wouldn't hear it. tak szybko biegniemy, że nie usłyszymy tej odpowiedzi. And that's why we need, number 3, find a good coach, mentor. We also could say an accountability partner. Dlatego ważny jest trzeci punkt, znalezienie dobrego trenera, mentora. Też nazywamy to partnerem współodpowiedzialności, wzajemnej odpowiedzialności. We need someone else to speak truth in our lives. Potrzebujemy kogoś, kto będzie mówił prawdę do naszego życia. Men need men, Męscy mężczyźni and women need women. i kobiece kobiety.
No one speaks more truth in my life than my wife, Nikt nie mówi tak dużo prawdy do mojego życia jak moja żona, but I need some men to speak truth to me. ale potrzebuję mężczyzn, którzy będą mówić prawdę do mojego życia. And I want you to think for a minute how different the world would be I kiedy pomyślimy przez chwilę, jak różny świat może być, if all of us had someone jeśli wszyscy będziemy mieć kogoś, who tapped us on the shoulder kto dotknie nas w ramię, poklepie nas po ramieniu, when we got off track, kiedy zejdziemy z trasy, zejdziemy ze ścieżki and spoke truth to us. i powie prawdę do naszego życia. Even when we look at King David, Kiedy nawet popatrzymy na króla Dawida, King David was a great warrior był wspaniałym wojownikiem, who could make sweet music. który mógł grać słodką muzykę. He knew exactly what it was that God called him to. Wiedział bardzo dokładnie, do czego Pan Bóg go powołuje. But the sins of the flesh still got to him anyway, didn't they? Ale ciągle grzechy ciała były w nim obecne, pracowały w nim. And that's why we need somebody that watches over us and calls us back. I dlatego właśnie potrzebujemy kogoś, kto patrzy na nas i powołuje nas z powrotem. And then the fourth, find quiet time to reflect. I czwarty punkt, znajdź czas wyciszenia, żeby zreflektować się. And that's what a retreat is. Ale to jest to, do czego służą rekolekcje. There's a lot of quiet time. Jest dużo takiego cichego czasu. You learn a lot, Uczymy się wiele, but it's in that quiet time that whatever it is that you learned a to w tym czasie cichym najwięcej się uczymy. just fills you Bo ten czas wypełnia nas and helps you go from there back to the world and then carry out that whatever that message is. i ten czas pozwala nam takim napełnionym powrócić do świata i wypełnić to, o czym mówiło to przesłanie. But how many of you could go on a retreat every day? A jak wielu z was może chodzić na rekolekcje każdego dnia? Because even though work shouldn't be first, Bo nawet jeżeli praca nie jest pierwsza, if we don't work at all, we can't take care of our family. to jeżeli nie będziemy w ogóle pracować, to nie zatroszczymy się o nasze rodziny. So we wrote a book Więc napisaliśmy książkę with a simple message z prostym przesłaniem, of how to have a 15-minute retreat every day. jak zorganizować sobie 15-minutowe rekolekcje codziennie. Because every day, Ponieważ każdego dnia, if you read one short chapter, kiedy przeczytasz jeden krótki rozdział, take the message in the chapter, weźmiesz przesłanie z tego rozdziału, we even give a summary at the end, nawet na końcu możemy podsumować to then take the journal pages i wtedy wypełnić taki dziennik podróży and journal and answer those questions. i wtedy odpowiedzieć sobie na te pytania pisemnie. When you're finished in about 1 week, Kiedy po mniej więcej tygodniu kończymy te rekolekcje, if you did that every day, jeżeli robimy to codziennie, continue that process the next week kontynuujemy ten sam proces przez kolejny tydzień and take 15 minutes i zbierzemy kolejne 15 minut codziennie, to read one small chapter. by przeczytać jeden krótki rozdział. But that would be from the Bible, Ale wtedy ten rozdział już będzie z Biblii and then journal i wtedy ten dziennik podróży for a few minutes every day 15 minut każdego dnia about what that called you to or what you heard God saying to you. wypełniamy właśnie taki dziennik, pisząc w jaki sposób Bóg do nas przemówił i do czego nas wezwał w tym dniu. So, a simple process, Prosty proces. but here's how we wrote the book. I tutaj jest książka, którą napisaliśmy.
Because everyone has a story, we wrote the book as a story. Ponieważ każdy z nas ma swoją historię, ta książka jest napisana jako historia. Just as this one was. To jest tak, książka. And we've written 2 more since then. I napisaliśmy 2 następne. But we write a story about us. Ale napisaliśmy historię o nas. Or maybe someone that we know, maybe one of you next time. Może o kimś, kogo znacie, a może o was następnym razem. Because we all struggle with the same things. Ponieważ wszyscy zmagamy się z tymi samymi problemami. So this story has 3 characters. Więc ta historia ma takie 3 rysy charakteru. One is called the young gun. Jeden nazywa się Young Gun. In the US, young gun would mean it would be like you. To taki młodzieniaszek, jak tutaj. Young and doesn't know he doesn't know. To taki, kto nie wie i nie wie. Could you give me? Yes. Do you have Polish? This right here. This Polish. Okay. Yeah, I don't know what you call the young gun. It just means someone young just getting started out on their own. That person. To jest taki człowiek, który w polskim przykładzie nazywa się młody orzeł. The person who wrote that says Bill and Billy Moyer. That's Billy, who's my son. Druga osoba, która napisała tę książkę, to jest mój syn Billy. And he had just gotten married. I on właśnie się ożenił. And he thought he had everything figured out in his life. I on myślał, że ma już wszystko rozwiązane w swoim życiu. And then he got married. I kiedy się ożenił, and he found out he knew nothing. Zorientował się, że tak naprawdę nic nie wie. Because everything in his life had to change. Ponieważ wszystko w jego życiu się zmieniło. He worked in business with me. A on pracował w moim biznesie. And because I like to stay home with my wife. A ponieważ ja chciałem zostać z moją żoną w domu. Whenever we had to travel, we sent him. Gdzie tylko trzeba było podróżować, wysyłaliśmy jego. But his new wife didn't like him to be gone all the time. A jego nowa żona nie chciała, żeby tak wyjeżdżał. And that's why I'm here. I to jest dlaczego ja tutaj jestem. But I brought my wife. Ale ja wziąłem moją żonę ze sobą. So he wrote to speak to young men like you. Więc on jest tym, który przemawia do młodych mężczyzn, takich jak ty. And then there's the wise old, we call it the wise old retreat leader. I teraz jest też drugi, doświadczony, stary, prowadzący rekolekcje, nazywany prowadzący. And I wrote that part. I ja pisałem tą część. And that's the story of what you learned. I to jest historia tego, czego on się nauczył. That you want to pass on to you. To jest to, co chcę przekazać tobie. That wise old person usually speaks about their regrets. I właśnie to dlatego tacy starzy ludzie często mówią o takim żalu. Or they speak from experience. Albo mówią ze swojego doświadczenia. Hoping to help you not make the same mistakes. Po to, by wyrazić nadzieję, że nie popełnisz moich błędów. And then the third person. Jest też trzecia osoba tutaj. How did you call Superwoman? Jest nazywana super kobietą. That's written by Amber Fogarty, who is my daughter. To jest napisane przez Amber Fogarty, która jest moją córką. So we have a few women here. Any super women here? I czy tutaj mamy jakąś super kobietę? Ona jest super woman, nie? So let me tell you what's. Yes. Your wife. Yeah, she is. Tak. Because my daughter is her mother's daughter. Ponieważ moja córka jest córeczką swojej mamy. But here's what the superwoman is. I to jest ta super kobieta. And we see this especially at church. I widzimy to szczególnie w kościele. She's the one that got the kids ready for church. To jest ta, która przygotowuje dzieci do kościoła. Gave them that look when they misbehave in church. Też skupia ich uwagę, kiedy się źle zachowują w kościele. Probably cook breakfast before that. Przygotowuje śniadanie wcześniej. Gets their lunch ready for school. Przygotowuje obiad do szkoły. Helps with their homework. Pomaga w zadaniach.
oftentimes has a job, a bardzo często ma jeszcze swoją pracę and their list of everything else that they have to do is this long. i wszystko to, co ma do zrobienia, jest takie duże. And we, men, call that their half. I my, jako mężczyźni, nazywamy to drugą połówką. So my daughter wrote that because my daughter thinks she is Superwoman. I moja córka napisała to, ponieważ ona myśli, że jest taką super kobietą. And just like the young gun, I właśnie tak jak młody orzeł, she got married and it got harder. Ożeniła się, znaczy wyszła za mąż i teraz jest jej trudniej. And then she had her first child and it got harder. I to ma taką pierwszą próbę, jak to jest, kiedy jest trudniej. And then she had her second child and it got even harder. A jest drugi stopień, kiedy jest jeszcze trudniej. And somehow she tried to figure out every day how to keep juggling all of those things. I codziennie zmaga się z tym, jak to wszystko zrównoważyć w życiu. So that describes many of us. It could be man or woman. I to opisuje wielu z nas. To mogą być mężczyźni, kobiety. So we wrote the book with those three characters on retreat together. I napisaliśmy tę książkę w tych trzech rysach charakterologicznych zebranych razem. And they share their stories I te osoby dzielą się swoimi historiami in a way that we hope you can relate to. w taki sposób, który mamy nadzieję będzie rezonował w was. And then we ask you questions, the same questions that they got asked on their retreat. I zadajemy wam pytania, te same, które zadawaliśmy sobie na rekolekcjach, to help you come up with your own answers. aby pomóc wam przyjść z własnymi odpowiedziami. So that's how the book came about. I to jest, o czym jest ta książka? Jak ta książka się stała? Let's look at how to become a man of significance. I teraz powiem trochę o tym, jak możemy stać się mężczyznami znaczenia. I don't know how to be a woman of significance. Ja nie wiem, jak być kobietą ze znaczeniem. But if we want to be a person of significance, Ale kiedy chcemy być osobą, która ma znaczenie, first we have to become a seeker. więc po pierwsze musimy stać się poszukującym. Here's what a seeker is. To jest, kim jest poszukiwacz. Remember I said sometimes we spend our time seeking God. To, co powiedziałem, czasami spędzamy nasz czas poszukując Boga. Why do we have to seek God? Dlaczego potrzebujemy poszukiwać Boga? Is he too hard to find? Czy jest trudno Go znaleźć? God is seeking us. Bóg szuka nas. So anytime we want to find God, Zawsze, right in front of us. kiedy chcemy Go znaleźć, On jest tutaj przed nami. Said wherever two or more are Anna- gathered in my name, there I'll be. Powiedział, że kiedy 2 albo 3 jest zebranych w moje imię, tam jestem. There's more than two here tonight. A tutaj nas jest więcej niż 2. That means he's right here in the middle of us in this room. To znaczy, że jest tutaj pomiędzy nami w tym pokoju. So why do we have to seek him? Więc jak możemy Go szukać? We're not called to seek God, we're called to love God. Nie jesteśmy powołani, by szukać Boga, tylko by Go kochać. The God who's right there in front of us. Boga, który jest tutaj przed nami. And we're called to love him with all our heart, all our mind, and all our soul. Jesteśmy powołani, by kochać Go całym sercem, całą duszą, całym umysłem. But what's the second part of that? Ale jaka jest druga część tego? This is the test. To jest test. Love God with all your heart, all your mind, all your soul. Miłuj Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. And A Bliźniego swego jak siebie samego. your neighbor as yourself. I don't know much Polish, but I got that. I understood that. Nie znam polskiego, ale Cię zrozumiałem. So you passed the test, Więc zdałeś egzamin, Dziękuję. but that's not the real test, is it? ale to nie jest jeszcze ten realny test. Because the test isn't to know. Ponieważ test jest, żeby się wiedzieć, The test is love your neighbor as yourself. ale żeby kochać swojego bliźniego jak siebie. That's what we seek. To jest to, czego szukamy. So who is our neighbor? Więc kto jest naszym bliźnim? Każdy. Everybody. But when we look at everybody, Ale kiedy patrzymy na każdego, you are correct. It's
when we see everybody, I kiedy patrzymy i widzimy każdego, we see no one. tak naprawdę nie widzimy nikogo. Because it's hard to focus on thousands and millions. Ponieważ bardzo trudno jest skupić uwagę na tysiącach czy milionach. What we are called to do is seek the person who's right there in front of us. Więc to, do czego jesteśmy powołani, to szukać osoby, która jest tutaj przed tobą. Because there's two ways to live that out. Ponieważ jest dwa sposoby, żeby żyć w ten sposób. I come into this room tonight for most of you as a stranger. Więc ja przyszedłem tutaj, dla wielu z was jestem obcym, But I could come into the room ale mogę wejść do pokoju and say, glad to meet you. i powiedzieć, And not look at you at all because I'm looking at you because I recognize you and I want to meet you. miło cię spotkać, ale w ogóle nie spotkać cię wzrokiem, tylko patrzeć na kogoś innego, kto jest obok. When I do that, I kiedy robię to, it says you have no value at all. to mówię ci, nie masz wartości. So what I'm called to do, Więc to, do czego jestem wezwany, forget everyone else in the room. And Zap- at that moment, no one is more important. zapomnij o wszystkich innych w tym czasie, w tym pokoju i skup się na jednej osobie. That's how simple loving our neighbor is. To jest, jak można w prosty sposób kochać bliźniego. But when we come together in our groups, Ale kiedy schodzimy się razem w grupie, just like we did when we were little kids, dokładnie tak, jak robiliśmy jako małe dzieci, we walk in the room and look for someone that we know. chodziliśmy w pokoju i szukaliśmy kogoś, kogo znamy. And we look right past the person I znajdowaliśmy tą osobę, that God sent us to minister to. do której Bóg posłał nas, byśmy jej posługiwali. It's not us that missed the chance. Hmm? We didn't miss that chance. My nie straciliśmy tej szansy. They missed what we would bring to them. They missed. They lost that. Mhm. So it's not our loss, it's their loss. To nie jest wood loss, Because if God puts them here with us today, ponieważ kiedy Bóg postawił nas razem dzisiaj and they leave, and we miss the opportunity, i oni odchodzą, wtedy tracimy okazję okazania miłości bliźniemu. will they come back again? Czy wrócą? Probably not. Prawdopodobnie nie. So being a seeker doesn't mean seeking God. Bycie poszukiwaczem nie oznacza szukania Boga. It means loving the God who's seeking us. To oznacza kochać Boga, który szuka nas. So much that we slow down and spend time with Him. Tak bardzo nas kocha, że spowalniamy, by znaleźć czas dla Niego. And then go out and seek our neighbor. A On pokazuje nam, jak szukać bliźniego. Second, to be a man of significance, we have to learn to listen. Drugi element bycia mężczyzną, człowiekiem znaczenia, to uczyć się słuchać. I spoke to a group a few months ago, Mówiłem do grup kilka miesięcy temu, mostly women. głównie do kobiet. And when I said to become a man of significance, men had to learn to listen. Men? Yeah. When I said to be a man of significance, men need to learn to listen. Kiedy mówiłem, że trzeba być człowiekiem znaczenia i trzeba uczyć się słuchać, One of the women in the group jedna z kobiet w grupie powiedziała, said that would be one of the greatest miracles of all time, że to byłby największy cud wszystkich czasów, if a man learned to listen. kiedy mężczyźni nauczą się słuchać. Learning to listen doesn't just mean listen to our wives. Uczenie się słuchać to nie oznacza, żeby słuchać zawsze swoją żonę. It means tuning out everything around us To jest odwrócić wszystko, co jest wokół nas, co nas otacza and listening to that one person, i skupienie uwagi na słuchaniu jednej osoby. or in that silence, in that quiet time, listening to what God's calling you to. Albo w tym cichym czasie wsłuchanie się w to, co Bóg mówi do ciebie. As I get older, my hearing is not as good. Kiedy starzeję się, mój słuch nie jest już taki dobry. I still can hear, but when there's a lot of crowd noise, Ciągle mogę słyszeć, ale kiedy jest dużo takiego szumu, hałasu,
it's hard to hear the one conversation that I'm having. Jest bardzo trudno słuchać jednej rozmowy, którą prowadzę, Because all the noise around me, it just gets caught in the middle of that. ponieważ cały ten hałas, który mnie otacza, jest bardzo blisko, otacza mnie. That's been a good thing for me. Ale to jest dobra rzecz dla mnie, Because I have to pay attention. ponieważ muszę skupić moją uwagę. I have to move closer so I can hear. Muszę podejść bliżej, żeby móc usłyszeć. I have to learn to not look at anything else. Muszę nauczyć się, by nie patrzeć na boki. And that's always been hard for me. I to zawsze jest ciężkie dla mnie. So sometimes when we think something is worse, Więc czasami, kiedy wydaje się nam, że coś jest złe, it's actually better. tak naprawdę może okazać się lepsze. I spent a few months this year on crutches. Spędziłem trochę czasu w tym roku na rehabilitacji, o kulach, From knee surgery, z uwagi na operację kolana. and that was a good thing. I to była dobra rzecz. It forced me to slow down. To zmusiło mnie do spowolnienia, You know, you can't run on crutches. ponieważ nie można biegać o kulach. I even got to board first on the airplane. Nawet przez to byłem wcześniej wpuszczany do samolotu. I like that. To lubiłem. But it also forced me to let others help me. Ale to też zmusiło mnie do tego, by pozwolić innym, aby mi pomagali. How many of you have a hard time with that? Jak wielu z was ma z tym problem? We're pretty good helping, but not very good letting others help us. Dużo łatwiej jest nam pomagać innym, niż pozwolić innym, by nam pomogli. But Rose had to put my socks on for me. Więc Róża zakładała moje skarpetki na moje nogi. That's real love. To jest prawdziwa miłość. So, but no more. Now she said, "I'm done. Put your own socks on." Ale teraz już jest okej, już mogę sam ubierać skarpetki. But we have to learn to listen. We listen by slowing down. Więc musimy się nauczyć słuchać, a uczymy się słuchać poprzez zwolnienie. Next, we have to become a lover. Po trzecie, potrzebujemy stać się kochankiem. When we look at what it means to become a lover, Kiedy patrzymy na to, co znaczy być tym, który kocha, it goes back to that loving your neighbor. wracając do tego miłości naszego bliźniego, But it starts a to zaczyna się first with our wife or with our husbands, with our spouse. A to zaczyna się od naszej żony czy męża, kiedy jesteśmy w małżeństwie. So how is a wife called to love her husband? Więc jak kobieta jest powołana, by kochać swojego męża? It says, wives, submit to your husband. Żony, bądźcie poddane swoim mężom. How many of the women in the group like to submit? Jak wielu z was kobiety lubi być poddane swoim mężom? No, I have one in the back of the me. Dużo. Nobody. But we don't stop there, do we? Because we're trying to become a lover. Ale kiedy chcemy stać się tymi, którzy kochają, It says, wives, submit to your husbands. i słowo mówi, żony, bądźcie poddane swoim mężom. Mężowie, nie bądźcie przykrymi dla swoich żon. So, Husbands, love your wives as Christ loved the church. Mężowie, kochajcie swoje żony, jak Chrystus kocha Kościół. Okay. To do dzieci So, było nie What does that mean? Do żon tak samo. Mężowie, nie bądźcie przykrymi dla... Natomiast co do dzieci, nie doprowadzcie do gniewu swoich dzieci. Okay. So we are just talking about passages from Bible. Okay. But it really tells both to do the same thing, doesn't it? Ale tak naprawdę obydwoje jesteśmy powołani do tego samego. So, if we love our wives as Christ loved the church, Kiedy kochamy nasze żony tak jak Chrystus Kościół, He died for the church, didn't He? Jezus He umarł died za for us. Kościół, umarł za Ciebie. Za So nas. husbands are called to die for their wives. Więc mężczyźni jesteśmy powołani, by dać życie za swoje żony.
but not as great warriors, ale nie jako wielki, wspaniały wojownik, who would take a bullet for them, który będzie taki bohaterski i który się tym będzie obnosił, but we're called to be a lover who dies from their old ways. Ale mamy być takimi, którzy kochają, umierając dla swoich własnych dróg, dla swoich własnych sposobów, czy swojego własnego życia. So become a lover. Next, be a man of prayer. Kolejna rzecz to być mężczyzną modlitwy, człowiekiem modlitwy. We should pray. St. Paul tells us to pray when? Święty Paweł mówi, że gdzie powinniśmy się modlić? Everywhere. Yeah. Wszędzie. Everywhere. Yeah, everywhere, all the time. All the time. Right. Cały czas i wszędzie. I prayed when Andre drove me here today Kiedy Andrzej mnie tu wiózł, się modliłem, because he drives too fast. ponieważ jechał za szybko. Sorry. It's recorded. Oh, So police can blame me. not too fast, just a little. To nie było tak dużo za szybko, tylko troszkę. But for us to pray all the time, Ale dla nas modlitwa jest czymś stałym, cały czas. we have lots of time to pray, don't we? Mamy dużo czasu, by się modlić, nieprawdaż? We can pray while we're driving. Kiedy jedziemy, możemy się modlić. We can pray before meals. Możemy się modlić przed posiłkiem. We can pray before bed. Możemy się modlić przed pójściem do spania. We can pray first thing in the morning when we wake up. Możemy się modlić, kiedy otwieramy oczy rano. Anytime we feel overwhelmed, we could pray. Zawsze, kiedy czujemy się przytłoczeni, możemy się modlić. Anytime we're confused, we could pray. Zawsze, kiedy jesteśmy zmieszani, możemy się modlić. Anytime we're uncertain, we can pray. Zawsze, kiedy jesteśmy pewni siebie, możemy się modlić. Or we could just figure it out ourselves. A możemy po prostu Just się... do it just rather than live with God, through God. Możemy do it on po our own. prostu robić rzeczy po swojemu. So be a man. Next, be charitable. I kolejna rzecz to być charytatywnym. When we look at being charitable, Kiedy patrzymy na bycie charytatywnym, it means to oznacza to be a giver. być dawcą. When we look, oftentimes we say, I'll give this much to God Zawsze, często mówimy, że mamy o tyle, co możemy dać Bogu, and keep the rest for me. a całą resztę zatrzymać dla siebie. Instead, we should say, Zamiast tego powinniśmy mówić, how much of God's money jak dużo pieniędzy od Boga do I need to live? potrzebuję, żeby żyć. Because it's not ours, it's His. Ponieważ to nie jest nasze, to jest Jego. And that's just that little shift that we need in the way we think. To jest taka malutka zmiana, którą musimy zrobić w naszym sposobie myślenia. So, Więc we could talk all night moglibyśmy całą about noc o it, tym mówić, but instead, ale zamiast tego what I want to do is I want to spend some time with you as we finish up here. chciałbym teraz spędzić trochę czasu z wami, kiedy skończymy, Just to talk for a little while and hear your stories if you can stay. żeby porozmawiać z wami, posłuchać waszych historii, jeżeli możecie zostać. And I want you to consider, if you don't already, a copy. Not, when I talk about a copy of the book, by the way, I don't make money from this. As you look at, a copy of this, not even just for you. Więc zachęcam was do tego, żeby wziąć kopię takiej książki nie tylko dla siebie. Swoją drogą nie zarabiam na tej książce. But we wrote this for two people to be accountability partners and do it together. Więc to jest napisane w ten sposób, by przerabiać tę książkę w parach, by być dla siebie takimi partnerami współodpowiedzialności. We wrote it for small groups to use it, the journal apart together. Napisaliśmy to dla małych grup, które mogą przerabiać to sobie.
razem. But because I want you to be charitable, I want you to think about who you would give this as a gift to. Ponieważ chcemy być tymi darczyńcami, dobroczyńcami, możemy pomyśleć teraz o tym, komu mógłbym taką książkę podarować. Because when I look back on my life, Ponieważ kiedy patrzę wstecz na moje życie, I can remember 2 or 3 times mogę znaleźć 2 albo 3 takie przypadki, when somebody gave me a gift of a book kiedy ktoś podarował mi książkę and said, you need to read this. i powiedział, potrzebujesz ją przeczytać. It changed my life. I to zmieniało moje życie. Our priest at my parish Nasz ksiądz w parafii, w której jestem, came to me and asked me for a book on leadership. poprosił mnie o książkę dla liderów, o przywództwie. As a pastor, he wanted to be a better leader. Ponieważ jako proboszcz chciał być lepszym przywódcą. And he said, could you give me the best book that you know of to make me a better leader? I mówi, czy możesz polecić mi, podarować mi najlepszą książkę, która może mnie przerobić w dobrego lidera? And I gave him a book on forgiveness. I dałem mu książkę o przebaczeniu. When I gave it to him, he said, what does this have to do with leadership? On popatrzył na to i zapytał, ale co to ma wspólnego z przywództwem? And I said, read it and then we'll talk. A ja powiedziałem, przeczytaj, wtedy porozmawiamy. And when we met about 2 weeks later, I 2 tygodnie później, jak się spotkaliśmy, he told me a story about someone in his life that he had not been able to forgive. opowiedział mi historię o kimś w jego życiu, komu nie był w stanie przebaczyć. And he had never told me that before. A on nigdy mi tego wcześniej nie mówił. The reason I gave him that book Powód, dla którego dałem mu tę książkę, is I prayed before I had a whole shelf of books. I prayed before I took a book off the shelf to give him. i to jest to, że wcześniej modliłem się i stanąłem przed szafą pełną książek i wyciągłem tę książkę, And I asked God which book he needed. ponieważ zapytałem Boga, którą książkę tak naprawdę potrzebuję. And then I went over and pulled a book off the shelf, Więc wyjąłem wtedy tę książkę z półki and that's the book I gave him. i to jest ta książka, którą mu dałem. I didn't even know it was the forgiveness book until I gave it to him, Nawet nie wiedziałem, że ta książka jest o przebaczeniu, dopóki nie dałem mu tej książki, because I trusted God that he knew more than I did. ponieważ zaufałem Bogu, że On wie lepiej niż ja wiem. I've written books on leadership. Napisałem książki o przywództwie. If I just cared about selling a book on leadership, I'd have given him mine. Bo gdybym teraz myślał, że potrzebuję sprzedać książkę, to sprzedałbym swoją. But that's not what he needed to hear. Ale to nie jest to, czego on potrzebował. And I've watched him grow as a leader since then, I zauważyłem, jak wzrósł jako przywódca w tym czasie. because forgiveness is a burden that we carry around with us. Ponieważ przebaczenie to jest coś, co uwalnia nas z takiego zniewolenia, które jest. And it's really hard to lead when you're carrying that around. I jest bardzo trudno być przywódcą, jeżeli masz taki ciężar na sobie. So whether you ever read any of these books Więc jeżeli przeczytacie którąś z tych książek, or not, albo nie, use books to love your neighbor. używajcie książek, by kochać swoich bliźnich. It's a great gift. To wspaniały dar. Now the second suggestion, A druga sugestia, before you give it away, zanim ją dacie komuś, read it first. przeczytajcie pierwsze. So sometimes we just say, I heard this was a good book here, and then Czasem- someone comes back later and says, boy, that book really helped me. And you're like, oh. Czasami jest tak, że dajemy komuś książkę i mówimy, o, słyszałem, że to jest świetna książka. I potem ta osoba przychodzi, czy ty wiesz, o czym w ogóle jest ta książka? So I'll close with this. Więc chcę tym zamknąć. I'll share just a little brief story with you. Teraz podzielę się taką krótką historyjką z wami. When I grew up, Kiedy wzrastałem, I have a brother who's 10 months younger than me.
Mam brata, który jest 10 lat młodszy ode mnie. I have three other brothers as well. Mam też trójkę innych braci. And we were a pretty rough group. Byliśmy taką całkiem miłą grupą. Całkiem fajną grupą. Mostly we're in trouble all of our lives growing up. Zawsze przechodzimy przez problemy, kiedy wzrastamy. Probably more likely to have been in jail than here speaking to you tonight. Sorry? I said I was probably more likely to be in jail than here speaking to you tonight based on growing up. Bazując na tym, jak wzrastałem, to raczej powinienem być w więzieniu niż tutaj mówić do was. But my life took a better path. Ale moje życie weszło na lepszą ścieżkę. But along the way some people really helped me on that journey. Ale też dużo ludzi pomagało mi na tej drodze. Who stood next to me. Ludzi, którzy stali zaraz obok mnie. And guided me I prowadzili mnie na tej ścieżce. And I've had a good life because of that. I ze względu na to moje życie zmieniło się na dobre. But my brother, who's 10 months younger than me, ale mój 10 lat młodszy brat went a different path. Poszedł inną ścieżką. And he's had a really hard life. I on ma naprawdę twarde życie, trudne życie. And right now he's in the hospital. Teraz jest w szpitalu. With pancreatic cancer. What cancer? Pancreas. A bad one. On ma bardzo ciężką odmianę raka. I visited him. Odwiedziłem go. 4 times during the last year since he's been diagnosed. Od czasu, kiedy był zdiagnozowany, 4 razy go odwiedziłem. He lives in Pennsylvania and I live in Texas. On mieszka w Pensylwanii, a ja w Teksasie. To jest daleko. So we've had a lot of time to talk. Więc mieliśmy wtedy dużo czasu, żeby pogadać. And he said to me, i powiedział mi, "You sure were lucky ty naprawdę byłeś szczęściarzem, that you got on the right path. że poszedłeś dobrą ścieżką." I wish I was as lucky as you. Powiedział, chciałbym być takim szczęściarzem jak ty. But the path we choose, ale ścieżka, którą wybraliśmy, isn't luck. nie jest szczęśliwa. We just get luckier when we choose the right path. Bylibyśmy szczęściarzami, gdybyśmy wybrali tę dobrą. Because there isn't any luck on the wrong path. Ponieważ nie ma żadnego szczęścia na złej ścieżce. What we talked about, kiedy rozmawialiśmy o tym, was he said I had never really figured out what my purpose is. I on powiedział mi, wiesz, tak naprawdę nigdy nie odkryłem, co jest moim celem. He said, you know what yours is and you've been working on that for a long time. A on mówi, ty odkryłeś swój cel i pracujesz nad nim od lat. But he said, my life, I've never been able to really figure out what that is. Ale ja w moim życiu nigdy nie byłem w stanie określić tego celu dla siebie. And now I'm dying. I teraz, kiedy umieram, with just a short time to live, maybe a few months. Zostało mi kilka, być może miesięcy. And I'm probably never going to discover that. I nigdy prawdopodobnie nie odkryję tego celu. Now that's a hard conversation to have, isn't it? To trudna rozmowa, prawda? What I said to him, to co mu powiedziałem, was to look around, to żeby się rozejrzał dookoła, and what is there in his life right now that gives him enough meaning, i żeby rozejrzał się i to miejsce, w którym jest teraz, może dać mu dużo znaczenia, that he'll keep fighting, żeby trwał walcząc, as he's fighting that cancer. Tak jak walczy ze swoim rakiem. And he said, on odpowiedział, my daughter, moja córka, needs me. Potrzebuje mnie. And that was a hard relationship that in the last few years has really gotten better. I to była bardzo trudna relacja, która w ostatnich miesiącach się poprawiła. So just with that he has a purpose, doesn't he? Także przynajmniej w tym miejscu masz cel, prawda? But he has a great granddaughter of his wife, his second wife. On ma wspaniałą wnuczkę od swojej drugiej żony, who's 13 years old, która ma teraz 13 lat. And he's been raising her for the last 6 or 7 years. I teraz wychowuje ją przez ostatnie 6 albo 7 lat. Her mother's on drugs. Ponieważ jej matka jest narkomanką. And he has permanent custody of
this young girl. I He's the parent. więc on zastępuje matkę, zastępuje rodziców tej córeczce, znaczy tej wnuczce. So he does have a purpose, doesn't he? Więc ma cel, nieprawdaż? Because our purpose is simply something to live for. Ponieważ naszym celem jest po prostu to, dlaczego żyjemy. Something we die for. Coś, dlaczego umieramy. And something we cry for. I coś, za czym płaczemy, czego pragniemy. So your purpose is what do you care about enough that you cry for it. Więc to twoim celem jest to, czego tak mocno pragniesz, za czym płaczesz. What do you care about enough that you would die for it? To jest coś, czego chcesz mieć wystarczająco, kiedy będziesz umierać. And that's the answer to the question. I to jest odpowiedź na pytanie. So if we love our wives, Kiedy kochamy swoje żony, we would die from our old ways. będziemy mogli umierać dla niej w różny sposób. And we would be a seeker and a lover Będziemy tymi, którzy poszukują i tymi, którzy kochają and a giver. i tymi, którzy dają. So those are your marching orders. Because your orders as you go out as soldiers. Więc szykujmy się, by być jak żołnierze. Go out and be warriors fighting the battle. Bo bądźmy wojownikami, którzy walczą w bitwie. But be that great warrior. Ale bądźmy wspaniałymi wojownikami, who makes sweet music. Którzy wydają słodki dźwięk, słodką muzykę. And when your time comes like my brothers, I kiedy przyjdzie na was czas, tak jak dla mojego brata, you'll hear the words, usłyszycie słowa well done. dobrze zrobione. Thank you. I'm blessed to be here with you tonight. Dziękuję. Byłem naprawdę, to było błogosławieństwem, że mogę być z wami dzisiaj. Thank you guys. Dzięki. Więc teraz jest taki czas, kiedy